Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę wam całą moją kolekcję modelu, jakim jest Deora 2. Przejdziemy sobie przez wszystkie luzaki, customy, wszystkie modele zapakowane. Oprócz tego mam też kilka ciekawych wydań specjalnych. No i na koniec zostawimy najlepsze, czyli Deorkę 2, którą mam tutaj zapakowaną. Jest to naprawdę ekskluzywny model i póki co będzie to najlepsza Deora 2 w mojej kolekcji. A żeby tego było mało, to jeszcze w tym odcinku przejrzymy sobie fora sprzedażowe. No i ja postaram się dokupić jakąś ciekawą Deorę 2 do mojej kolekcji. Moi drodzy, nie ma co przedłużać, lecimy z modelami. Przygotowałem sobie listę wszystkich Deor, które kiedykolwiek wyszły i na obecną chwilę możliwych do kupienia wariantów jest 57. Moja kolekcja na obecną chwilę liczy około 35 sztuk, no ale oczywiście znajduje się tam trochę powtórek. No i na tej liście na bieżąco będziemy sobie odhaczać modele, które już posiadam i zobaczymy po prostu, jak dużo mi brakuje. Ja teraz biorę wszystkie luzaczki po kolei, przenoszę je na ten parking i będziemy mogli lecieć z prezentacją. Przy przekładaniu luzaków wszystkie je sobie policzyłem i mam ich łącznie 16 plus 3 customy. Pierwszą Deorę dostałem od widza podczas ostatnich targów modeli samochodowych w Łodzi. No i jest to Deora z 2022 roku. Pochodzi ona po prostu z 5-paka Hot Wheels Legends. No i jak widać, ten egzemplarz swoje już przeżył, ma sporo obtarć na budzie, ale to nie szkodzi. Dla mnie najważniejsze jest to po prostu, że dołącza on do kolekcji. No i jest on po prostu cegiełką, która przybliża mnie do zrealizowania celu, czyli do posiadania wszystkich Deor 2. Kolejnym modelem, który otrzymałem podczas targów modeli samochodowych w Łodzi, za co serdecznie dziękuję, był model z 2006 roku. No i z tego co doczytałem, to akurat ta Deorka najpewniej dodawana była do zestawu, który nazywał się Two Card Launcher, a ten zestaw to po prostu wyrzutnia na 2 autka, taki zwykły zestaw po prostu do torów. Wracając do Deory, to ta konkretna niby jest w ok stanie, ale niestety jest wybrakowana, bo w tym miejscu powinny być 2 deski. No i tak się składa, że akurat ta Deora w mojej kolekcji jest powtórką. Na szczęście mam model, który jest niewybrakowany. Jeśli chodzi o zadrapania i boki, powiedziałbym, że jest w równie dobrym stanie, ale w tym modelu po prostu mamy te deski, nigdzie się one nie zgubiły. No a deseczki w Deorze uważam za coś po prostu cudownego, bo jak wiemy, Deora stworzona była z takim zamysłem właśnie surfingowym, żeby po prostu można było na niej wozić deski. Następnego malowania również posiadam 2 sztuki. Ta z dołu jest troszeczkę bardziej tutaj obrysowana na bokach, no a ta jest naprawdę w stanie idealnym. No i co ciekawe, takiej Deorki zapakowanej nie da się kupić, bo pochodzi ona po prostu z 5-paka. A nazwa 5-paka, z którego pochodzi, to Wave Cravers, no i ten 5-pak do kupienia był możliwy w 2019 roku. No i jak mówiłem o surfowaniu, to zobaczcie, na tej, mimo że to są takie troszeczkę zmyślne kształty, to bok oczywiście od razu przypomina mi po prostu falę. Więc również w tym malowaniu moim zdaniem jest mocne nawiązanie do po prostu surfingu. No i sama nazwa 5-paka, która w nazwie zawiera słowo wave, czyli fala, również nam nawiązuje do klimatu tego auta. Następny wariant jest trochę starszy, bo pochodzi z roku 2017. No i ten jest naprawdę moim zdaniem ciekawy, jest tutaj na czym zawiesić oko, zobaczcie. Sama Deorka jest w takim bardzo fajnym, neonowym, zielonym lakierze. Oprócz tego fajnie są pomalowane deski, bardzo mocno niebieska szyba. No i najlepsze mamy tutaj na boku, bo na boku mamy napis Minion Beach, czyli po prostu plaża minionków. Banana! Obok jest minionek, więc można powiedzieć, że Deorka na licencji. No i ponownie mamy to takie nawiązanie plażowe, co bardzo mi się podoba. No i dopiero przed chwilą spostrzegłem, że to malowanie niebieskie, które wam pokazywałem przed sekundką, mam tak naprawdę w aż 3 egzemplarzach, a nie w 2. No ale lećmy dalej, tym razem jeszcze starszy model, bo to malowanie pochodzi z roku 2011. Mamy tutaj naprawdę kozackie płomienie przez cały bok, oprócz tego fajne logo Hot Wheels, pomarańczowa szybka, no ale całkiem ona tutaj pasuje. No i ten konkretny model to Color Shift, czyli model, który zmienia kolor po wrzuceniu go do wody. Ja tą serię bardzo dobrze wspominam, pamiętam jeszcze jak byłem w podstawówce i wychodziły te hoty, to naprawdę była mega zajawa, żeby powrzucać je sobie do wody, no i one zmieniały kolor. Ten konkretny egzemplarz, nie wiem czy nadal działa, on jako zimny powinien być chromowano-niebieski, no a gdy wrzuci się go do ciepłej wody, to kolor powinien zmienić na cały chromowy. Ale tak jak mówię, ten konkretny egzemplarz jest dosyć stary, no i powątpiewam w to, czy nadal działa. Kolejne malowanie, tym razem z roku 2001, no i ten konkretny egzemplarz jest to jeden z egzemplarzy bardziej obitych w mojej kolekcji. Zobaczcie, z przodu tutaj jest mega duży odprysk, widać, że model swoje już przeżył. No i co ciekawe, ten model w 2001 roku można było kupić jako zwykłego mainline'a lub dostępny był też w 5-paku. Jako zwykły mainline miał tutaj białe deski surfingowe, a model w 5-paku tych desek nie miał. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że sztuka, którą ja mam, pochodzi właśnie z 5-paka, ale nic bardziej mylnego. Zobaczcie, są tutaj 2 dziury po deskach, więc ewidentnie był to Hot Wheels mainline, w którym ktoś po prostu te deski zgubił. Następne malowanie, całkiem ładne, zobaczcie, taka zielona Deorka, ona jest całkowicie matowa, nic nam tutaj się nie błyszczy. No i tego konkretnego malowania również nie można zdobyć na karcie, bo ten konkretny egzemplarz pochodzi po prostu z serii Mystery Models.
czyli te takie plastikowe woreczki, które sobie otwieracie, no i na koniec zostaje wam po prostu zwykły luzak. No ale rzućmy sobie okiem jeszcze na to malowanie, bo jest naprawdę ciekawe. Zobaczcie, tutaj takie płomienie, przechodzą one w prostą linię i tutaj od boku z tyłu również mamy płomień. No i póki co jest to 7. malowanie z 57, więc zostało jeszcze tylko 50. Albo i aż. No i kolejne malowanie to rok 2003. Na tej sztuce lakier to Metal Flake Purple. Metal Flake oczywiście można poznać po tym, że mamy takie drobinki metalu w tym lakierze. Sam motyw na deorce wygląda naprawdę nieźle. Zobaczcie, tutaj mamy napis Cold Blooded, czyli zimnokrwisty. O wow, ale gościa zmroziło. Na boku również nam się to powtarza logo Hot Wheels i naprawdę nieźle wygląda ten wąż. No i tą deorkę, z tego co pamiętam, a pamiętam raczej dobrze, kupiłem na jarmarku dominikańskim w Gdańsku. Udało nam się ustrzelić chyba za 10 zł albo za 15, co do ceny mogę się trochę mylić. Ale w każdym razie nie była ona jakoś mega droga. Jej stan oceniam na naprawdę przyzwoity, powiedziałbym, że takie mocne 7. Nie ma tutaj jakichś mega dużych odprysków, no a co najważniejsze, to tej deorki również nie można kupić na karcie, bo ona pochodzi z 5-paka. Więc tak czy siak, luzaczka muszę po prostu mieć w kolekcji. Następne malowanie to rok 2011 i ta sztuka również pochodzi z 5-paka, więc również nie ma możliwości kupienia jej na karcie. Cała deorka jest niebieska, na tej nie mamy tutaj żadnych desek surfingowych, ale zobaczcie sami, bok auta ewidentnie nawiązuje po prostu do surfowania. Mamy tutaj napis Surfari. No i oprócz tego w tle jakieś takie również ciekawe grafiki. Ciężko mi stwierdzić, czym one dokładnie są. Chociaż teraz jak się przyjrzycie, zobaczcie. Ale kozak, tutaj jest po prostu ryba głębinowa zrobiona. Wow, cała niebieska i tutaj z czachy jej wychodzi po prostu ten taki pałąk, który na końcu zawsze ma latareczkę. Normalnie jak ta ryba z Nemo. Ej, dopiero to zauważyłem. Naprawdę jest to świetne. Ta ryba jeszcze zjada ten napis. No wow, bardzo mi się podoba i dopiero teraz to dostrzegłem. Ten model mam już od dłuższego czasu. No zobaczcie, taki smaczek i dopiero zwróciłem na niego uwagę. Kurczę, no nadal jestem w szoku. Bardzo fajna deorka, ale my lecimy dalej. Kolejne malowanie to rok 2003 i akurat ten model można było kupić normalnie jako mainline'a, miał on numerek 58. No i jeszcze dodatkowo miał numerek 4×5 w takiej malutkiej tej podserii, która nazywała się Wild Wave, czyli również mamy tutaj nawiązanie do fali. No i co tutaj brakuje w tym modelu? To brakuje nam 2 desek, a były one całkiem fajne. Jedna była czarna, druga była żółta. No a jakby ktoś nie wiedział, to deorka właśnie tutaj z tyłu ma silnik, no i 4 potężne wydechy. Oprócz tego deorka w takim całkiem ciekawym zielonym malowaniu. Na boku jeszcze mamy tutaj napis Born to Surf, czyli urodzony, aby surfować. No i takim akcencikiem przechodzimy do kolejnej. Kolejne malowanie to rok 2009 i tutaj również mamy po prostu Hot Wheelsa Mainline. No i jeśli jakiegoś znajdę na karcie, to zdecydowanie będę musiał go dokupić, bo tak jak mówię, te wszystkie, które można mieć na kartach, z chęcią po prostu chciałbym mieć na kartach. Co fajne w tej sztuce, to że mamy deseczki. Zobaczcie, tyle lat i nikt jej nie zgubił. Nie wiem, czy wcześniej wspomniałem, ale model pochodzi z roku 2009, więc zobaczcie, ponad 15 lat, a deseczki nadal na swoim miejscu. Mega z tego powodu się cieszę, bo jednak taka deorka z deseczkami wygląda o wiele lepiej niż bez desek. Co do samego lakieru, fajny, ciemny, niebieski i naprawdę ciekawy motyw tutaj tych płomieni. Luzaki zostały jeszcze 2, no i zacznijmy od tego, czyli jest to model, na który czekali wszyscy fani Hot Wheels Acceleracers. Czyli Deora 2 w malowaniu teku. Jak widzicie, ja w moje kółeczka wytarłem, bo po prostu bawiłem się nią na live'ie na TikToku. No a kółeczka w Hot Wheelsach naprawdę bardzo szybko się wycierają, wystarczy chwilę je tutaj powycierać i jak widzicie już są całe czarne, no a na początku były srebrne. Ale tak, Deorka teku, czyli święty graal właśnie wszystkich fanów Acceleracers, no i naprawdę fajnie, że dzięki tej nowej bajce Let's Race po prostu otrzymaliśmy taką reaktywację właśnie tych starszych modeli, które nawiązują do Acceleracers. Ta Deorka pojawi się jeszcze na kartach, więc przejdźmy do następnej. No i mamy tutaj naprawdę fajny, taki ciemny niebieski lakier. Jest to malowanie z 2021 roku. No i jest to Treasure Hunt. No i oczywiście jak na Treasure Hunta przystało, mamy tutaj logo z płomieniem na aucie. Oprócz tego fajna grafika tutaj w kształcie fali z logiem Hot Wheels. Na samych deskach również mamy loga Hot Wheels. Jak widzicie, model bardzo zadbany. Nie ma tutaj żadnych odprysków, mimo tego, że jest to Treasure Hunt, czyli był to po prostu zwykły mainline. Ten model można dorwać na karcie. No i taki model na karcie również posiadam. No i tak to się prezentuje. Mamy tutaj aż 12 różnych malowań modelu Deora 2.
No i teraz możemy sobie przejść do tych 3 pozostałych customów. No a zacznijmy sobie od 2 takich moich ulepów, na których tak naprawdę uczę się, jak zrobić sobie fajne lakierki, które przypominałyby lakier Spectra Flame, czyli wiecie, chodzi po prostu o jak najlepszy połysk, ukazywaniu tych defektów odlewu, czyli po prostu te lakiery są półprzezroczyste. Ten model jest nagwintowany, ale jeszcze nie wymieniałem w nim kółek, więc po prostu go nie skręcałem, no a możemy przejść do tego, bo w tym kółeczka są wymienione. Mamy tutaj kółeczka, które łudząco przypominają kółka Real Riders, oczywiście dostępne na krajen.pl, szybka autoreklama, no i w tych kółkach, jak widzicie, można zdjąć opony, tak samo jak w kółkach Real Riders. Oponę zakładamy z powrotem, no i rzućmy okiem na tą deorkę. Ja już oczywiście ją na moim kanale wcześniej pokazywałem, więc jak ktoś śledzi na bieżąco, to na pewno już ją widział. Deora ma dosyć słaby odlew, więc oczywiście ciężko jest ją bardzo dobrze wypolerować. Wypolerowałem co się dało tak naprawdę, no i później jest położony przezroczysty primer i na to taka farbka półprzezroczysta, no która dzięki temu, że jest przezroczysta, pozwala nam dostrzec wszystkie te skazy samego odlewu, tak samo jak właśnie w lakierach Spectra Flame. Ja tutaj poszedłem w klasyczny niebieski i naprawdę duże chromowane koła, no i uważam, że jest to moim zdaniem po prostu jedna z najlepszych kolorystyk dla Deory 2. Ale oprócz tego ostatnio na targach modeli samochodowych w Łodzi dostałem naprawdę świetny custom. No a osoba, która sprezentowała mi tego customa to Piotrek, czyli właściciel konta na TikToku pod nazwą 64 Garage, także serdecznie zapraszam was, wpadajcie do niego, bo robi sporo naprawdę niezłych customów. Ale wróćmy do Deorki, zobaczcie, mamy zrobiony tutaj wheel swap, z przodu pomalowane mamy lampy, z tyłu również pomalowane są lampy. Oprócz tego sam lakier. Na dole mamy fajny czerwony i on powoli przechodzi tutaj takim fade'em do takiego, powiedziałbym, pomarańczowo-brązowego, chyba jednak bardziej pomarańczowy niż brązowy. Oczywiście jest to lakier Spectra Flame, najłatwiej można poznać to, no oczywiście po bardzo fajnym błysku, ale oprócz tego widzimy wszystkie tutaj skazy samego odlewu. Niestety w Deorce 2 bardzo ciężko jest zrobić lakier, który przypominałby lakier RLC. Po prostu Deory nie da się wyszlifować na takie idealne lustro. Jedyną alternatywą po prostu, żeby zrobić lakier jak z RLC, trzeba by taką Deorę chromować. No a bez chromowania, tak jak mówię, bardzo ciężko o lakier, który przypominałby RLC. Oprócz tego zobaczcie, na deskach 2 kalkomanie, fajna czacha i taki tutaj piorun błyskawica. Ale zanim pokażę wam wszystkie zapakowane Deory 2, no to przydałoby się dołożyć coś nowego do kolekcji. No i w tym celu wziąłem kompa, przeszukamy sobie Allegro lokalnie, Vinted, OLX-a w poszukiwaniu właśnie jakichś fajnych Deor 2, których jeszcze nie mam. No i zaczniemy sobie od OLX-a, oczywiście ja już tutaj w wyszukiwanie wpisuję Deora 2 i obczajamy co jest dostępne. Znaleźliśmy aż 44 opcje, pierwsze co, widzę tutaj srebrną Deorę za 4 dyszki, no ale ten model jest to model First Editions i go akurat posiadam już w swojej kolekcji, więc lecimy dalej. Czy coś wpada mi tu w oko? Kurczę, fajna amerykańska na krótkiej karcie, 49 zł. Myślę, że jak za krótką kartę jest to całkiem ok cena, ale nie widzę przesyłki OLX, czy widzę przesyłkę? Nie, jest przesyłka OLX, czyli będziemy mogli ją kupić. Zaraz się zdecyduję, 5 dych chyba będzie ok cena. Dalej mamy Treasure Hunta tego nowego za 6 dych, to jest moim zdaniem za dużo. No oprócz tego same nowe wydania. Jakiegoś tutaj mamy luzaczka, go nie biorę. Dalej luzaki, chyba nic więcej ciekawego. Zaraz pewnie dojedziemy do końca i kurczę, tutaj jeszcze jest fajny, tu jest ta najnowsza Deora, mamy tutaj 6-opak właśnie z Hot Wheels Legends, zobaczmy sobie, 59 zł, no jest całkiem tutaj sporo modeli, Two-Jet Z, Pontiac GTO, Bone Shaker, Twin Mill, Denash i oprócz tego Deora 2. Deora 2 naprawdę fajne malowanie, czarna z płomieniami. Przydałaby się taka do kolekcji, ale jak dobrze wiecie, ja prowadzę sklep internetowy krajen.pl, no i obstawiam, że jest szansa, że po prostu będę miał te 6-opaki u siebie na sklepie, a jak nie, to myślę, że udaje się jeszcze zgarnąć w jakiejś dużej sieci sklepów, może w jakimś Leclercu, może w Auchan, może w Carrefourze, tam będę tego szukał, no i najpewniej to zgarnę, ale póki co, jedna ta Deora na krótkiej karcie, najpewniej zaraz ją kupimy. No i co dalej? Następna platforma, na jaką wlatujemy, to Vinted. No i też po prostu ja tutaj sobie wpisuję Deora Hot Wheels. Tutaj mamy aż 103 wyniki, sporo. Pierwszy co, luzak za 9,20. Czy ja go mam? Tak, tego mam. Tego obczajaliśmy dzisiaj. Go mam, więc za 9,20 odpuszczamy. Patrzymy co jest dalej. Trochę Treasure Huntów po 20 zł. Tutaj już cena zdecydowanie lepsza. Same te nowe wydania teku. O proszę. Hot Wheels Originals. 127 zł. Czy to będzie ok cena? Sprzedawca z Rumunii, ale jak dobrze zapakuję, to wszystko będzie ok. Kurczę, to jest chyba ok cena. Jeszcze sprawdziłbym na eBayu, po ile to chodzi, więc wpiszmy sobie Originals Deora.
w eBayka. eBaya.pl sobie otwieramy, bo on od razu nam tłumaczy waluty. Sprawdźmy, po ile plus minus w Stanach to śmiga. Mamy 60 zł, 66. Ja na pewno mam zaznaczony kup teraz. Zaznaczę kup teraz, żeby żadnych licytacji nie pokazywało. 56, 66, 94, 85. Kurczę, jakby mi to puścił za 100 zł, to bym to wziął, więc od razu wysyłamy zapytanie ceny. Myślę, że 100 zł to by była uczciwa cena. 100 zł, 8 zł za ochronę kupujących. Nie wiem, czy Vinted wylicza już tu wysyłkę, czy nie. No ale proponujemy 100. Za 100 na pewno bym to wziął. Jeśli nie, no to postaram się zgarnąć to ze Stanów po prostu za 7 dyszek. Ostatnio Deorki pomagał mi Dawidek ogarnąć, więc może pomógłby jeszcze raz. No ale przeglądamy dalej. Tu jest za 25 zł całkiem fajny luzak. Szczerze mówiąc, widziałem go już wcześniej i on ma tylko jedną deskę, jest jedna wybrakowana, więc póki co go odpuścimy. Fajna Deora ta z minionków zielona, przed chwilą wam ją pokazywałem, tutaj aż za 28 zł. Lecimy dalej, nic ciekawego tak naprawdę tutaj nie ma. Kurczę, jest Deorka z Arshama, ale 685, spora cena. Troszeczkę żałuję, że nie brałem tej Deory jak była na dropie, ja jakoś tak ją odpuściłem, teraz mi trochę szkoda. Dalej, Treasure Hunt, o proszę bardzo, 13,40, spoko cenka. Ale nas nie interesuje, bo już go mam. Trochę Treasure Huntów na kartach. Kurczę, raczej wszystko mam. No i mamy kolejnego Arshama, tym razem ponad 700, więc to już jest konkret. One jak wychodziły, to chyba wychodziły za około 400 zł z hakiem. O! I tu jest kolejna fajna rzecz, ale wydaje mi się, że cena jest za duża. Mamy tutaj Color Shifters i to jest chyba, to była jakaś współpraca z Adidasem, czy coś takiego. Ten tutaj, co jest w protektorze, po lewej stronie, ale wydaje mi się, że Deorka z Adidasem na eBayku również ją będzie można w Stanach trochę taniej zgarnąć. Zobaczmy, Adidas Deora. Nie wiem, ile ona na dropie kosztowała, ale tutaj mamy ją tak, 94, 154. Może to jednak jest ok cena. Ale nie, patrzcie, za 120 można ją zgarnąć. Można ją zgarnąć za 120. Wiadomo, że dostawa 100 zł, no ale jak tam się ma jakieś swoje dojścia, to można ją zagarnąć trochę taniej. Gdybym nie miał żadnych swoich dojść, gdyby nikt mi nie był w stanie pomóc tego kupić, no to myślę, że 250 byłoby ceną adekwatną, ale raczej będę próbował ze Stanów to ściągnąć. No i prawie już tutaj do końca dojechaliśmy. Kolejny Arsham, proszę bardzo. 460 zł plus te opłaty tutaj serwisowe. To jest jak najbardziej spoko cena, ale niestety na ten moment nie na moją kieszeń. Więc taki droższy model muszę odpuścić. Szukałbym czegoś bardziej w okolicach stówki z groszem. Tyle na ten moment mógłbym zapłacić, żeby dołożyć sobie jakąś fajną Deorkę do kolekcji. Więc co, Vinted mamy przeszukany, może uda się zgarnąć ten jeden model za 100 zeta, o ile sprzedający się zgodzi. Pozostało nam Allegro i Allegro lokalnie. Zacznijmy od Allegro, wpisujemy sobie Deora Hot Wheels i patrzymy. First Editions mam. Dalej scrollujemy, nic ciekawego. Moi drodzy, Deorka Adidasik za 7 dych, zobaczcie. Czy ona jest w dobrym stanie? Deorka za 7 dych. Goddammit, zobaczcie, logo Adidasa z tyłu. Ej, wygląda dobrze, nowy, stan nowy. No tutaj sprzedający deklaruje, że folię. Dobra, wezmę, ale widzę, że jeszcze jeden sprzedawca ją ma, tak? Nie, tylko ta jest. Ej, dobra, ze smarcikiem za 7 dych biorę i zaraz będę ją kupował. Ale jeszcze doskrolujmy do końca. Tu jest Twin Mill za 390. To jest w ogóle taniej niż Twin Mill był na dropie. Ktoś chce się go ewidentnie szybko pozbyć. Twin Mill na dropie chyba był drożej. I Deorka za 1500. To jest troszeczkę szalona cena obecnie, te 1500. No i na Allegro to by było tyle. Przechodzimy jeszcze do Allegro lokalnie. Deora Hot Wheels oczywiście wpisujemy i patrzymy. Tutaj same Deorki, tu same te nowe Deorki Teku i jest tylko jedna strona. Ostatni model to jest Treasure Hunt za 150 zł. Więc tak, to co na pewno biorę? Biorę Deorka Adidasa 70 zł, to jest naprawdę dobra cena. I jeszcze weźmiemy tą Zoelixa na krótkiej za 5 dych. Kurczę, krótkie karty trzeba brać pod uwagę, że zawsze będą drogie. Myślę, że ten model na długiej jest do kupienia za 20-30 zł. Ale za krótką jestem w stanie zapłacić te 50 zł. Siemano, mamy kolejny dzień, ja mam dla was mały update, no bo tak, sprzedawca z Vinted zgodził się na tą 100, czyli tam z kosztami dostawy i opłatą Vinted, razem wyszło 120. Może jest to trochę przepłacone, ale ja i tak się cieszę, bo jest to kolejne malowanie do kolekcji. Oprócz tego, no wiadomo, zakup z Allegro przeszedł na pewno, więc tutaj mamy już w sumie 14 malowanie. No i 15 malowaniem byłaby ta Deorka amerykańska na krótkiej karcie, ale 15 malowanie zaliczamy i tak.
No bo ja taką Deorkę już posiadam, tyle że na długiej karcie i tym samym możemy przejść teraz do obczajenia całej mojej kolekcji Deorek zapakowanych. No i ta konkretna amerykańska pochodzi z roku 2002 i była ona zwykłym mainlinem, więc jak widzicie oczywiście można dorwać ją na karcie. Sama Deora jest w takie dosyć ciekawe malowanie właśnie na styl flagi Ameryki. Oczywiście mamy dwie deseczki, w tym przypadku czerwoną i niebieską. No i najciekawsze chyba w tym mainie, szczególnie na długiej karcie, jest to, że tutaj po prostu za modelem była taka zdrabka, którą można było zdrapać. No i można było coś wygrać, tak? Pod zdrabką jest kod, ten kod wprowadzało się na stronie internetowej. I do zgarnięcia były nagrody, tutaj z tyłu jest wypisana cała instrukcja. No i do wygrania były rowery BMX elektryczne, hulajnogi i jeszcze jakieś deskorolki na każdy teren. Więc model na pewno ciekawy, ale takie smaczki właśnie jak tutaj takie loterie to tylko i wyłącznie na karcie ze Stanów Zjednoczonych. Krótka karta tego nie ma. Jak widzicie trochę Deorek jeszcze zostało. Oczywiście na sam koniec mamy najlepszy smaczek, ale teraz omówimy sobie taki ciekawy dwupak. No i przed wami naprawdę świetny dwupak z 2002 roku. Po lewej mamy klasyczną Deorkę, czyli Deorę 1, a po prawej Deorę 2. Sam dwupak powstał z okazji 35-lecia marki Hot Wheels. Zobaczcie, tutaj mamy naprawdę fajny logotyp Hot Wheels Highway 35. Co do samej Deorki, jak widzicie, u niej podnosi się ten jakby bok auta, ta klapa z deskami się normalnie podnosi, można zajrzeć sobie do środka. No i ze względu na to, że jest to zupełnie inny odlew, jej nie doliczamy do kolekcji, czyli ona nie zalicza się do tych 57 różnych wariantów. Tak samo do tych 57 wariantów nie zalicza się Deora ze współpracy z Danielem Marshamem, bo ona również ma zupełnie inny odlew. Mimo tego, że jej nie doliczamy do tych 57, to i tak kozacko jest mieć taką w kolekcji, no ona jest jedyna w swoim rodzaju, jest naprawdę wyjątkowa, wyszła tylko raz i już żadna inna kolorystyka nigdy tego modelu nie powstała. Jeszcze warto wspomnieć, że ze względu na 35-lecie, co prawda rok później, bo w 2003, ale wyszedł film animowany Hot Wheels World Race. I przez ten film wyszła też cała kolekcja modeli Hot Wheels. No i w tej kolekcji, która wyszła, również znajduje się Deora 2, którą na pewno będę musiał dołożyć do mojej kolekcji. A oprócz tego, zobaczcie, wyszło w ogóle takie pudło z wszystkimi autkami z tego filmu. No i zobaczcie obecne ceny tego na eBayu, to jest ponad 11 000 złotych. A tak się prezentuje otwarty secik, no jest tam naprawdę sporo tematu. Przechodząc dalej do zapakowanych, no to oczywiście Deora 2 Teku, ale tym razem na karcie. Taki model również posiadam w swojej kolekcji, go do listy już dodaliśmy, więc lecimy dalej. Dalej mamy customa od widza właśnie na podstawie tej Deorki Teku. Go dostałem jak widzicie w Łodzi, na deskach mamy napis Łódź, Krajen. Bardzo dziękuję za customika, lecimy dalej. No i podczas ostatnich targów modeli samochodowych w Łodzi udało mi się spotkać ziomeczka, który ma ksywę Hot Wheels Master, on również prowadzi kanał na YouTubie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za autograf. No i taka Deorka dołącza do kolekcji. Tą konkretną Deorkę już wam pokazałem wcześniej, ale w postaci luzaka, no a tutaj mamy idealny egzemplarz na po prostu zapakowanej karcie i go nigdy nie zamierzam otwierać. Zostaje zapakowany, no i wygląda naprawdę nieźle. No i kolejna Deora 2 Teku, tym razem na długiej karcie. Dostałem ją od Dawida, przywiózł on ją dla mnie ze Stanów Zjednoczonych, z czego naprawdę się mega cieszę. Fajnie dołożyć sobie taką Deorkę na długiej do kolekcji. Essa. No i w końcu jakaś Deora, którą możemy dopisać do naszej listy, więc teraz łącznie z tą mam już 16 z 57 możliwych kolorów. No i zobaczcie, tą niebieską mam aż w dwóch wariantach, więc wyjmiemy sobie tylko jeden. No i tak ona się prezentuje. Ta konkretna jest to Mainline z roku 2000. Zobaczcie, cała niebieska, więc fajnie to wygląda. Oczywiście srebrne kółka i bardzo przyjemne tutaj pomarańczowe deseczki. Co tu dużo gadać. Klasyczna, niebieska, bardzo mi się podoba. Z tyłu uchowała się jeszcze cena i zobaczcie, dałem za nią 40 zł. No i mamy kolejną Deorkę, zobaczcie, tą czerwoną wcześniej wam pokazywałem jako luzaka, tym razem mamy zapakowaną. Jak widzieliście w luzaku ktoś, jakiś poprzedni właściciel zgubił deski, ale w tej deski są normalnie, rzućmy sobie okiem na nie. To są takie zwykłe białe deski, wyjmijmy ją jeszcze sobie z protektora, żeby nic nam tutaj nie zasłaniało. No i tak się prezentują białe deski w tym modelu. Bardzo fajnie one kontrastują z tym czerwonym lakierem, także Deorka naprawdę fajna. Ale niestety tej nie dopisujemy do listy, no bo wcześniej dopisaliśmy luzaka. Za to tą zdecydowanie możemy dopisać do kolekcji. Jest to kolorystyka numer 17 z 57. No i ta konkretna pochodzi również z roku 2000 i jest to pierwsza Deora, która kiedykolwiek wyszła. Zobaczcie, na opakowaniu mamy tutaj napis właśnie 2000 First Editions, czyli jest to dosłownie pierwsze wydanie modelu Deora 2 od Hot Wheels. Całkiem fajne kółeczka, model calutki, srebrny, zobaczcie, nie ma ani świateł z przodu, ani świateł z tyłu, dosłownie cały srebrny. No ale za to jest to co najlepsze chyba w tym modelu, czyli dwie tutaj luźne
deseczki. Jak tym modelem trochę sobie trzęsiemy prawo-lewo, to te deski oczywiście latają. No i jeszcze fajnie, że ta paka jest pomalowana na czarno, więc model nie jest tak dokładnie cały srebrny, jednak mamy tutaj taki kontrastujący element. No i na tej również uchowała się cena, za tą First Edition zapłaciłem 50 zł. No i następny model, który dopisujemy do kolekcji, to Deora 2 z 2015 roku. Pochodzi ona z takiej serii tematycznej, wielkanocnej. Oczywiście możemy poznać to po tym wielkim napisie tutaj Happy Easter. Oczywiście mamy tutaj ostrzeżenie o małych częściach, które mogą się odczepić, a chodzi tu o nic innego jak właśnie te dwie deski surfingowe w takim dosyć mocnym pomarańczowym lakierze. Sama Deorka lakier ma taki bardziej, można powiedzieć, że pudrowy, jest to taki pudrowy fiolet. Nie jest on ani neonowy, ani w ogóle taki wyrazisty, raczej jest to pudrowy. Na boku Deory mamy również tutaj sporo tego pomarańczu, trochę czarnego. No trzeba przyznać, że malowanie wygląda jak najbardziej fajnie. I co ciekawe, co można zauważyć w tym modelu, bo on jest trochę nowszy, jest to 2015 rok, no i zobaczcie, tutaj już deski były spinane taką gumką, żeby po prostu one sobie nie latały luźno, tylko żeby się solidnie trzymały na miejscu. No a w tych starszych modelach tych gumek nie było. Następna Deora, ta trzeba przyznać, że jest dosyć ciekawa, bo jak widzicie ma tutaj płytę CD dołączoną do opakowania. Ona pochodzi z roku 2002. Dostałem ją jako prezent od współorganizatora targów modeli samochodowych w Łodzi, czyli właśnie od Krzyśka. O niej w sumie już nagrałem całego shortsa, więc większość z was pewnie ją widziała. Zobaczcie, również ona miała tutaj gumką spięte te deski, ale niestety takie gumki wraz z ubiegiem czasu parcieją, przyklejają się do lakieru, no i później niestety nie da się ich pozbyć, ale jeśli chcemy model zostawić zamknięty, no to trzeba niestety z tym się pogodzić. Deora nazywa się Geothermal i tą nazwę mamy wypisaną tutaj na deskach. Zobaczcie, również w tej Deorze można było coś wygrać. Z tyłu mamy zdrabkę, z tyłu pewnie gdzieś będą wymienione nagrody. No i nagrody mamy te same, BMX-y, elektryczne hulajnogi i te deskorolki. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś resztę aut z tej serii. Ja nie do końca wiem, czym ona jest, no bo rok 2002 to ja jeszcze byłem bobasem, miałem dokładnie wtedy 2 lata. Więc na pewno nie grałem w tą gierkę. Niestety nie grałem w tą gierkę, więc nie za bardzo kojarzę temat, ale Deorka wygląda niesamowicie. No i fajnie w ogóle, że płytka była dodana. W tych czasach to by nie przeszło, no w tych czasach to chyba żadna gra już na płycie się nie mieści. Jak wychodzą gierki, to i tak trzeba później dodatkową zawartość pobierać. No ale wydaje mi się, że ta gierka również się nazywa Geothermal. No pewnie jakaś ścigałka typowa od Hot Wheels. No ale jest to na pewno jedna z ciekawszych Deorek, które posiadam. Sam fakt tego, że ma ona płytkę CD, no już czyni ją wyjątkową. No i zanim przejdziemy do mojej perełki, to jeszcze mam tutaj jedyny mój zapakowany Color Shifter z Deora 2 i zobaczcie, ta jest cała niebieska. Oczywiście ją możemy poznać, że ona pochodzi z roku 2022. Tutaj mamy rok uzyskania licencji na ten karton, czy jakoś tak, nie wiem jak to nazywać, ale zawsze po tym z tyłu można spojrzeć, który rok to jest. Więc jeśli tu mamy napis 2021, to w tych nowszych modelach zawsze dodajemy +1, czyli model pochodzi z roku 2022 i zobaczcie, ona ma to samo malowanie, które pokazywałem wam w tej Deorze w luzaku, ale wydaje mi się, że ta pochodzi z 2011. Możliwe, że dzieli je 10 lat różnicy, ale ciężko jest mi to ocenić, bo te Deory wychodziły dokładnie w tym samym malowaniu. Wydaje mi się, że w tej ta temperatura może już nie działać, bo na Hot Wheels Wiki zarówno ten starszy i nowszy model ma napisane, że mają dokładnie te same kolory, czyli jeśli jest zimny, to jest Chrome Aqua. No i ciężko mi stwierdzić, który tu jest Chrome Aqua. Powiedziałbym, że ten, a dopiero w temperaturze ciepłej powinny się zamienić w całkowity chrom, czyli tak jak ta u góry. Ta najpewniej ze względu na wiek już nie działa. Ta jest nowsza, więc pewnie działa. No więc taka mała rozkmina, ale ciężko mi jest to zweryfikować, więc na ten moment liczę to jako dwie osobne Deorki. To jest jedna kolorystyka, to jest druga. No i tym samym ta niebieska jest 20. kolorystyką w mojej kolekcji. No i na sam koniec mamy jeszcze tą perełkę. No i przechodzimy do tego cudeńka. Oczywiście w poprzednim odcinku dałem wam małą taką zajawkę, co to może być. Osoba, która pierwsza zgadła, a był to Bloksek, przypiąłem jego komentarz na samą górę, żeby wszyscy widzieli. No to ta osoba zgarnęła matę ze sklepu Crime.pl. Myślę, że będziemy mogli częściej robić takie akcje, szczególnie jak będą wpadać mi do kolekcji jakieś naprawdę ciekawe modele. To może będziemy robić coś takiego właśnie, że kto pierwszy zgadnie, ten będzie coś zgarniał. Ale tak, przejdźmy do tego, co my tu mamy. A jest to, moi drodzy, śliczna Deorka z New York Toy Fair. Tak jest to obecnie najlepsza sztuka, którą posiadam w kolekcji. Jest to rok 2000, czyli właśnie rok mojego urodzenia, dlatego też ta Deorka jest troszeczkę dla mnie wyjątkowa. Wygląda naprawdę świetnie. I ona, mimo tego, że jest w gablotce, wygląda cudownie, no to kosztowała mnie 300, co nie jest jakoś tak mega dużo jak na obecne czasy. Zobaczcie, prawie każdy chase od Hot Wheels chodzi po ponad te 300, więc tak wyjątkowa sztuka w tej cenie, no uważam to za coś cudownego. No i chciałbym razem z wami sobie otworzyć ją z gablotki, bo jeszcze tego nie robiłem, jestem ciekaw jak ona będzie wyglądać.
Mam nadzieję, że gablotka się nie zepsuje, nie połamie, chociaż nigdy nie wiadomo, bo to dosyć stary plastik. Wow, niesamowite. Gablotka ma tyle lat co ja, czyli 25. Wow. Zobaczcie na te detale na deskach. Wymalowane są, kurcze, naprawdę świetnie. Logo Hot Wheels. Fajny jest bardzo ten kolor fioletowy z takim brązowym, on tutaj się przechodzi. Z tyłu silnik jest chromowany. 4 wydechy. Fajnie, że również tutaj na tyle wypisany jest rok 2000 ekstra. Wymalowane są światła. Wymalowane mamy światła na przodzie. Oczywiście podpisane Deora 2. I co ja widzę? Wymalowany jest środek. Wow. Fotele są pomalowane właśnie w taki brąz. Deora przechodzi się z lakierem fioletowym, a jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię fiolet, więc to połączenie uważam za udane. No z daleka wygląda ona mega charakterystycznie, ciężko ją pomylić z jakąkolwiek inną. Super, że tutaj jeszcze jest podpisana New York Toy Fair 2000. Oczywiście kółeczka Real Riders gumowe. No jest naprawdę świetna. Wow. Jeszcze rzućmy okiem, no jak na moje jest to Spectra Flame, ale na Hot Wheels Wiki jest wypisana jako zwykły lakier brązowy. No nie wiem na ile kamera to odda, ale jak ja na to patrzę, to widzę jakieś takie skazy tutaj pod lakierem. Nie są one duże, bo uważam, że jest ona dobrze wypolerowana, ale lakier no łudząco przypomina STH, naprawdę. Dodatkowo połysk jest naprawdę fajny. Jeszcze rzućmy sobie okiem na nią z każdej strony. Ale kurczę, muszę przyznać, że jest genialna. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym lakierze w ogóle. Czy waszym zdaniem to jest Spectra, czy to jest jakiś normalny lakier? Ja bym go klasyfikował jako Spectra. No i moi drodzy, jest to 21 kolorystyka z 57, więc zobaczcie, zostało mi jeszcze aż 36 innych do zebrania. Jest to naprawdę spora ilość. No 36 to jest więcej niż mam obecnie, więc naprawdę będzie co zbierać. Oczywiście, jak uda mi się kupić jakieś następne, to zrobimy sobie update tej kolekcji. Będę was informował na bieżąco, pewnie w postaci shortsów, jakie deorki wpadają, a jak wpadnie ich tam minimum już jakieś 10-15, to zrobimy sobie pewnie większą aktualizację. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się naprawdę podobał. No i co, do następnego, cześć!